Cześć! Bartek Urban, zapraszam do testu samochodu Kia Stinger GT. Wiem, że żart z wybuchem już był przy innym teście modelu Kia, ale przyznacie, że ten kluczyk jest świetny. I zawsze jak zamykałem auto, czułem się jak James Bond detonujący ładunek wybuchowy. A ten ładunek to uturbiony V6 3,3 litra, który jest pod maską testowanego Stingera GT. Ale zanim będę się podniecał osiągami silnikiem, porozmawiajmy o wyglądzie. W 2011 roku, podczas targów motoryzacyjnych we Frankfurcie, Kia zaprezentowała koncepcyjny model GT, który tak naprawdę był protoplastą, jeśli chodzi o wygląd dla modelu Stinger. W ogóle na przykład w Korei auto nie jest oferowane jako Kia, tylko jako oddzielny model Stinger GT i posiada też oddzielne emblematy. Ot, taka ciekawostka. Wizualnie Stinger to petarda. Poważnie. I nawet nie chodzi mi o ten świetny pomarańczowy lakier, bo to auto w każdej barwie robi robotę. Swoją drogą ta pomarańczka o nazwie Neon Orange jest bez dopłaty. Brałbym. Stinger ma przepiękną linię i świetne akcenty, takie jak te światła z tyłu, które wylewają się na boki. Piękne. Kawał pięknego samochodu. Bo auto nie jest małe. Mierzy 4830 mm, czyli sporo. Ale ma też piękne proporcje. Wygląda naprawdę świetnie. Nie byłbym jednak sobą, gdybym się nie przyczepił do kilku detali. A dokładnie do atrap wlotów na masce czy zderzaku. Szkoda, że to atrapy, bo na przykład po boku są prawdziwe wloty, które mają za zadanie odprowadzanie ciepła i poprawę aerodynamiki. Na szczęście wydech jest prawdziwy. Chociaż jak widać końcówki są na stałe do zderzaka przymocowane, a dopiero dalej w środku widać prawdziwy wydech. Swoją drogą testowany egzemplarz miał opcjonalny wydech, ale do tego jeszcze dojdę. Ciekawym rozwiązaniem, znanym z innych modeli Kia czy Hyundai'a, jest inteligentna klapa bagażnika, która otwiera się jak podejdziemy pod nią i mamy kluczyk w kieszeni. Wtedy po kilku sygnałach dźwiękowych klapa sama się podnosi. Wygodne i w moim odczuciu lepsze niż machanie nogą pod zderzakiem, co w sumie zawsze dość głupio wygląda. Sam kufer jest naprawdę spory i ustawny, chociaż pojemność 406 litrów nie robi na papierze wrażenia. Pod podłogą mamy małe przegródki na klucze czy gaśnicę, a pod spodem miejsce na koło zapasowe. Fotele można oczywiście położyć, chociaż wtedy powierzchnia nie będzie idealnie płaska. Szkoda też, że w bagażniku nie znalazłem żadnego haczyka na zakupy czy gniazda pod zapalniczkę. Są jedynie zaczepy do pasów przewozowych. Piękna sylwetka Stingera z opadającym dachem jak Gran Coupe ma jednak swoje wady. Nie mamy miejsca na głowę. Szkoda. Poza tym z tyłu mamy podłokietnik z 2 miejscami na napoje, a także w tunelu środkowym oddzielne nawiewy oraz złącze USB i pod zapalniczkę. Jest też nawet w opcji podgrzewanie tylnej kanapy. Miło. Z przodu witają nas sportowe fotele, w których możemy nawet dopompować boczki, dzięki czemu mamy naprawdę niezłe trzymanie boczne. Fotel jest w pełni elektryczny, tak samo jak i kolumna kierownicy. Za kierownicą siedzimy nisko, czyli tak jak powinno to być w sportowym aucie. Podobnie jak wygląd zewnętrzny, taki deska rozdzielcza jest oryginalna, ale już nie tak krzykliwa. Tutaj producent postawił na minimalizm i wyszło to naprawdę dobrze. Zwłaszcza, że jakość materiałów jest więcej niż przyzwoita. Większość materiałów jest miła w dotyku, a w zasadzie jedyne gorsze plastiki znajdziemy na dole deski rozdzielczej. Góra jest naprawdę niezła i bardzo dobrze spasowana. Najbardziej jednak zachwyciło mnie wykończenie z aluminium na tunelu środkowym. Świetnie wygląda i jest bardzo przyjemne w dotyku. Lubię metal. Na górze deski rozdzielczej w odmianie GT mamy 8-calowy dotykowy ekran z systemem znanych z innych modeli Kia czy Hyundai. Jest on bardzo prosty w obsłudze i działa płynnie, chociaż jak widać, no nie zawsze. Ma takie małe momenty zawahania, jak na przykład tutaj przy przeglądaniu map, ale występuje to bardzo rzadko. Drugi ekran został idealnie wkomponowany pomiędzy zegary i jest to komputer pokładowy, który pozwala również na podglądanie audio, nawigacji, czy na przykład na włączenie kilku sportowych wskazań, takich jak temperatura oleju, procent sprężarki, czy też można nawet włączyć stoper albo podejrzeć przeciążenia. Stinger posiada też sporo schowków i niemal wszystkie z nich są zamykane. Mamy miejsce na telefon z ładowarką indukcyjną, dalej mamy zamykane 2 miejsca na napoje i kolejną małą przegródkę tuż przed podłokietnikiem. W drzwiach zmieścimy małą wodę, a największy schowek jest oczywiście przed pasażerem. A w dachu znajdziemy schowek na okulary. Dobra, wreszcie jesteśmy przy silniku. Stinger może występować z jednym z 3 silników. Są to albo 2 benzynowe warianty, albo 1 diesel. Benzynowy to 2.0 turbo 245 koni oraz 3.3 turbo V6 366 koni. A turbo diesel to 2.2 turbo 200 koni. Ja oczywiście do testu wybrałem najmocniejszy wariant GT, który tylko występuje z jednostką 3.3 V6 o mocy 366 koni. Poezja.
Aha, i jest to jednostka Biturbo. Maksymalny moment obrotowy, wynoszący 510 Nm, jest już dostępny od 1300 obrotów. Ale co ciekawe, od 2019 roku Stinger GT ma nieco mniejszą moc oraz osiągi, ze względu na obecność filtra cząstek stałych, czyli GPF-a. Nowy Stinger ma jednak tylko o 4 konie mniej, a przy tym ten sam moment obrotowy, czyli wciąż 510 Nm, dostępny w tym samym zakresie od 1300 do 4500 obrotów. Jednak czas przyspieszenia do pierwszej setki według producenta spadł o ponad pół sekundy i wynosić ma teraz 5,5 sekundy, a nie 4,9. W ogóle słyszałem też pogłoski, że nowy Stinger ma mniejszy moment obrotowy, wynoszący 440 Nm, a nie 510, ale nigdzie nie znalazłem takiego potwierdzenia. Dlatego sam postanowiłem to sprawdzić i zmierzyłem auto. No i teraz patrzcie na wynik. 4,9 sekundy. Dokładnie tyle samo, co przed GPF-em. Pocisk. Ale przy wyższych prędkościach faktycznie jest różnica i Stinger jest około 1 sekundy wolniejszy od 0 do 200 niż przed GPF-em. Czyli może faktycznie jest nieco mniej tego momentu, ale 1 sekunda to i dużo, i mało. Mało, bo tak naprawdę auto jest i tak piekielnie szybkie i podczas jazdy nie czuć w ogóle, żeby nam brakowało mocy. Dopiero jakbyśmy stanęli na niemieckiej autostradzie koło Stingera 2018, to wtedy zobaczylibyśmy, że delikatnie nam ucieka. Ale nie ma co płakać. Stinger GT z V6 to piekielnie szybkie auto i daje nam mnóstwo przyjemności z jazdy. A to głównie za sprawą fenomenalnego napędu. W Polsce Stinger GT występuje tylko z napędem na 4 koła, choć na innych rynkach są też wersje z napędem na tylną oś. Zresztą, słabszy dwulitrowy benzynowy Stinger ma tylko napęd na tył, a w dieslu znowu możemy wybrać, czy chcemy RWD czy AWD. Wracając do testowanego GT, to miał on napęd na 4 koła i był genialny. Świetny, ponieważ główne skrzypce gra tutaj tylna oś, a przednia tylko się wtrąca. I to wtrąca się w taki sposób, że spokojnie wykręcimy bączka, czy pójdziemy pełnym bokiem po zakręcie. No coś wspaniałego. Do tego układ kierowniczy jest nad wyraz precyzyjny, a zawieszenie sztywne i pewne. I nieco mało komfortowe, no ale w tym aucie nie spodziewałem się komfortu. Spodziewałem się sportu i go dostałem. Skrzynia biegów to 8-biegowy automat, który w sumie jest najsłabszym ogniwem w tej całej układance. Ale najsłabszy nie znaczy najgorszy. Jest po prostu czasem lekko niezdecydowana i albo za długo przyciąga biegi, albo za szybko przebija. A co gorsza, tryb manualny nie jest w pełni manualny, czyli i tak przebije nam biegi, nawet jak jedziemy na łopatkach. No tutaj trochę szkoda. Szkoda mi też było dźwięków w V6, jak pierwszy raz miałem przyjemność jeździć Stingerem GT ponad 2 lata temu. Wtedy to auto nie miało ani grosza agresywności, jeśli chodzi o dźwięk, tylko brzmiało słabo. W najnowszej odmianie jest na to rada. Opcjonalny wydech, o który musicie pytać przy kupnie, ponieważ nie znalazłem nigdzie o nim informacji na oficjalnej stronie. Ale taki jest i to nawet w 2 opcjach. Jeden z klapkami regulującymi głośność, a drugi bez nich. Koszt to 6600 zł bez klapek oraz 9400 zł z klapkami. Do tego dochodzi jeszcze cena montażu. Wydech montuje i produkuje polska firma MG Motorsport. Testowany egzemplarz miał ten głośniejszy wydech z przyciskiem do otwierania klapek. Swoją drogą ten przycisk jest bardzo brzydko zamontowany, bo zasłania napis pull oznaczający pociągnięcie do góry, żeby dostać się do bezpieczników. No ale mniejsza o to. Posłuchajcie, jak wydech brzmi na zimnym. A teraz, już jak jest rozgrzany i dostanie w palnik. W ogóle przy odpuszczeniu gazu również do uszu dochodzą takie bardzo fajne wybuchy. Naprawdę jest fajnie i donośnie. Szkoda tylko, że w kabinie dźwięk jest lekko podbijany przez syntezator dźwięków, czyli drugą zmorę dzisiejszej motoryzacji, zaraz po atrapach wydechów. Stinger ma też kilka trybów jazdy, w tym jeden uczący się naszego stylu jazdy oraz jeden z wyłączoną kontrolą trakcji.
a tak naprawdę to z uśpioną, bowiem po chwili wyprostuje on nam auto. Ale to jest też fajne. Fajne, bo jak ktoś nie ma za dużo umiejętności, to pójdzie lekko bokiem, potem go kontrola ustawi i dalej ciśnie. A kontrolę da się w pełni wyłączyć i tak jak mówiłem, cieszyć się mocno nad sterownym Stingerem GT. W ogóle jazda Stingerem GT daje mnóstwo przyjemności. Począwszy od wyglądu, poprzez pozycję za kierownicą, przez układ kierowniczy, zawieszenie, no i wreszcie osiągi i doznania akustyczne. Naprawdę świetne auto i tak naprawdę uniwersalne, bo jest praktyczne, szybkie i ekonomiczne. No, może z tą ekonomią to lekko przesadzam, ale przy 140 pali 10 litrów, co uważam za niezły wynik. Ma też bardzo ładne obroty, przez co w kabinie w trasie przy tej prędkości jest dosyć cicho. W mieście nie udało mi się nigdy zejść poniżej 14 litrów. I do tego Stinger jest relatywnie tani. Relatywnie, bowiem kosztuje 237 900 zł, odmiana GT, czyli ta z silnikiem 3.3 V6 biturbo o mocy 366 koni. Jedyna konkurencja, jaka mi w tym momencie przychodzi do głowy, to coś pokroju Volkswagena Arteona, BMW 4 Gran Coupe czy Audi A5. Volkswagen odpada, ze względu na silniki tylko 2.0 rzędowe czwórki. Zostaje BMW i Audi. BMW, żeby dorównało mocy, to musi być odmianą 440i X-Drive, czyli 3.0 rzędowa szóstka o mocy 326 koni. To pozwala na sprint do setki w 5 sekund oraz kosztuje minimum 277 800 zł. Czyli już mamy 40 000 zł drożej od Stingera, a w podstawie BMK jest też gorzej wyposażona. Audi A5 nie ma teraz mocnej benzyny, a najmocniejsza odmiana S5 ma diesla o mocy 347 koni, który kosztuje 332 800 zł. Oczywiście jest bardzo szybki, bo szybszy od Stingera, ale różnica w cenie to niemal 100 000 zł. Przepaść. Powiedzcie mi, jak to jest, że Kia potrafi zrobić auto, które wygląda oszałamiająco, ma 3,3 litrowe V6 biturbo pod maską, pięknie brzmi, jest nieźle wykonane, całkiem praktyczne, podczas gdy inni producenci potrafią mieć problemy, żeby zrobić prawdziwe wydechy, albo wrzucają diesle do aut sportowych? Nie wiem jak wam, ale Kia mi zaimponowała. Tak po prostu szacunek. Stinger, zwłaszcza w odmianie GT, czyli z V6 pod maską, to kawał świetnego samochodu, który jest kompletny i co ważne uniwersalny. Brawo!